Cześć, z tej strony Andrzej Macha, witam Was na kanale Dartmoor Bikes. Kontynuujemy prezentację naszej kolekcji rowerów na sezon 2020. Dziś opowiem Wam, co nowego słychać, jeśli chodzi o Hornety. Jeśli zajrzycie na nasz kanał, znajdziecie tam też filmy poświęcone Blackbirdom, Bluebirdom, Primalom, Dirtówkom, Hornetowi 26. Jest sporo nowości, a dzisiaj będzie mowa właśnie o Hornetach. A co nowego? Jeśli chodzi o Hornety, zmienia się sama rama i od tego myślę, że zacznę. Albo nie, zacznę od tego, do czego tak naprawdę pomyślany został Hornet. Bo w naszej kolekcji znajdziecie szerokie spektrum ram i rowerów hardtailowych przeznaczonych do jazdy w górach, ale też do ostrej jazdy po mieście. Mamy najbardziej hardkorowego hardtaila w naszej ofercie, a zapewne również jednego z najbardziej hardkorowych hardtaili w ogóle dostępnych na rynku. I co ciekawe, na sezon 2020 staje się on jeszcze bardziej hardkorowy. Dlaczego? Co się w nim zmieniło? Zmieniła się geometria i zmieniła nam się troszeczkę konstrukcja samej ramy. To znaczy, rama będzie teraz dostępna pod piasty boostowe, czyli pod standard 148×12, a jeśli chodzi o geometrię, to staje się ona jeszcze bardziej agresywna, wypłaszcza nam się o 1 stopień kąt główki. Główka będzie miała teraz kąt 64 stopni i delikatnie obniżamy również suport. Suport będzie teraz 35 mm poniżej osi kół. Razem z konstrukcją ramy zmienia się też grafika. Pojawi się tutaj taki delikatny motyw paproci. W ogóle pomysł na nową grafikę w hardtailach, w primalach i hornetach jest taki, żeby pojawiły się tam motywy leśne, aczkolwiek są one dosyć delikatne. W primalach są to liście, a właśnie w hornetach taki delikatny motyw paproci. Za mną stoi wersja Pro. W sezonie 2020, podobnie jak rok wcześniej, będzie dostępna wersja Pro i będzie dostępna wersja tańsza. Wersja Pro staje się nie tylko jeszcze bardziej agresywna dzięki zmianom w geometrii ramy, ale również jeszcze bardziej pro. A dlaczego? Dlatego, że stosujemy w sezonie 2020 nową korbę. Korba z kolekcji Raceface'a, nowa korba Effect R, to jest korba przeznaczona właśnie do ostrej jazdy, do ostrego enduro. Korba wykonana z mocnego stopu aluminium serii 7000, specjalnie właśnie nowy model dedykowany do ostrego enduro, który znajdzie się też w Blackbirdzie Pro 29, co tylko świadczy o tym właśnie, że dedykujemy go do tej najostrzejszej jazdy i znajdziecie go właśnie również tutaj. Napęd 12-rzędowy, połączenie przerzutki i manetki SRAM SX z kasetą NX-ową, szeroki, mocny kokpit, kierownica Nitro High o szerokości 800 mm w połączeniu z mostkiem Beetle tworzy nam bardzo solidny, bardzo szeroki kokpit. Jest to uzupełnione downhillowymi gripami o bardzo wyraźnym, bardzo mocnym bieżniku. To jest model Roots, a jeśli chodzi o hamulce, to tu znowu podobnie jak w Blackbirdzie Pro 29 pojawia się nowy model Guide'ów, Guide RE, czyli te hamulce przeznaczone do stosowania z rowerami elektrycznymi, z powiększonymi zaciskami. My wykorzystujemy je właśnie w tych modelach, gdzie bardzo istotna jest skuteczność hamowania, czyli właśnie w Hornecie przeznaczonym do takiej bardzo, bardzo ostrej jazdy, a żeby jeszcze skuteczniej móc zahamować, to w przednim kole stosujemy tarczę o rozmiarze 200 mm. Teraz kilka słów o kołach. Koła w Hornecie Pro to koła, które odpowiadają całemu charakterowi tego roweru, czyli niezniszczalne. Koła zbudowane na shieldach, wide'ach, najmocniejszych i też jednych z najcięższych obręczy w naszej kolekcji, ale powiedzmy, że nie waga jest tutaj priorytetem, tylko to, co one są w stanie przeżyć. To są shieldy zdecydowanie szersze niż te shieldy, które były w naszej ofercie kiedyś. Pojawiły się w naszej kolekcji w sezonie 2019. Teraz je kontynuujemy. Są zainstalowane tylko i wyłącznie w Hornecie Pro, bo tu się do tego, jakby najlepiej do tego roweru się nadają. Są to już obręcze tubelessowe. Na te obręcze założyliśmy bardzo agresywne opony WTB Vigilante w rozmiarze 27,5 na 2,8. Bardzo agresywny bieżnik.
szeroka, duża opona. A jeśli chodzi o dropera, to tutaj kontynuujemy stosowanie X-Fusiona Manika, sprawdzonej, bardzo dobrej sztycy regulowanej w sezonie 2020, dostępnej również ze skokiem 170 mm i z takim skokiem będą te maniki w tym rowerze w rozmiarach XL i L. W MC będzie 150 mm skoku, a w SC 125. Właśnie przy okazji, jeśli chodzi o rozmiary, to również Hornet od sezonu 2020 i to zarówno jeśli chodzi o ramy, jak i rowery, będzie dostępny w rozmiarze XL. Tego nie było wcześniej. Teraz wszyscy ci, którzy mają ponad 1,90 m wzrostu i chcieliby jeździć na Hornecie, będą na pewno z tego zadowoleni. Obok modelu Hornet Pro, który kosztował będzie w nowym sezonie w tej nowej, wypasionej specyfikacji 6400 zł, pojawia się model tańszy w cenie 4700 zł, model Hornet na czarnej ramie, ale z tymi samymi wszystkimi zmianami geometrycznymi w ramie, czyli z bardziej agresywną geometrią i z konstrukcją pod piastę boostową. Co w tym rowerze znajdziecie? Znajdziecie, tak jak w poprzednim roku, widelec Santur Zeron na 35 mm goleniach. Znajdziecie opony Vigilante, to jest zmiana in plus. Wcześniej były tutaj opony Sinnowy w rozmiarze 2.8, teraz jest Vigilante, co prawda w podstawowej mieszance, ale mamy ten sam bieżnik opony co w modelu Pro, Vigilante 27,5 na 2.8. Mamy tutaj tubelessowe obręcze Cruiser, właśnie przystosowane do stosowania takich, dedykowane do stosowania takich szerokich opon. Mamy dwuczęściową korbę Zerona, znowu z długością ramienia dostosowaną do rozmiaru, czyli SM to będzie 170 mm długość korby, a LXL 175. Pojawia nam się rozmiar XL, podobnie jak w modelu Pro. Jeśli chodzi o napęd, tutaj nie ma zmian. Mamy 9-rzędowy napęd SRAM-owski oparty o manetkę X5 i o przerzutkę X4. To wszystko pracuje z sunrace'ową kasetą o rozpiętości 1140. A jeśli chodzi o hamulce, tutaj również mamy delikatną zmianę, bo podobnie jak w niektórych innych tańszych modelach w naszej nowej kolekcji pojawi się tutaj hydrauliczny model hamulców Tektro, ale podobnie jak w Hornecie Pro, również w tym tańszym Hornecie z przodu będzie tarcza o rozmiarze 200 mm, z tyłu będzie 180. Ok, to na tym kończymy prezentację hardkorowych, hardtaili Hornetów i jednocześnie zapraszamy Was do oglądania innych prezentacji, gdzie znajdziecie co nowego wśród Blackbirdów, Bluebirdów, Primali, Dirtówek i innych naszych nowości na sezon 2020. Cześć!